Tematem dzisiejszego odcinka będzie procesor 12 generacji Intel Core i3 2100F. Jest to jeden z najtańszych procesorów. Można go kupić w cenie 550 zł. My wykorzystujemy procesor i3 12100F. Jest to procesor bez wbudowanej karty graficznej, która jest po prostu niekompatybilna z Mac OS. I w tym odcinku zastanowimy się, czy warto ten procesor stosować w systemach Mac OS i porównamy go z Apple'owskim odpowiednikiem, to jest z chipem M1, który występuje w Macu Mini. Komputerem testowym będzie Maxstorm Box właśnie z tym procesorem. Tutaj mamy 16 GB pamięci oraz karta graficzna AMD Radeon 6600, o której sobie też powiemy parę słów. Robimy test programem Geekbench 5, który właśnie służy do testowania procesorów. W międzyczasie parę słów o odpowiedniku Intela i3 2100, czyli Macu Mini M1. Mac Mini M1 właśnie wyposażony w chip Apple'a M1 w cenie 3900 zł, z tym, że jeżeli dodamy do tego pamięć 16 GB, dodamy do tego pamięć masową 512 GB, wszystko po 1200 zł, no to już wychodzi nam 6300 zł za taką, no powiedzmy, taką sobie konfigurację. I tutaj właśnie procesory i3 12 generacji stosujemy w Maxstormie EC i w Maxstormie Box. Oba te komputery wychodzą mniej więcej 2 razy taniej niż Mac Mini z dodatkami. Oczywiście nie trzeba mówić, że w Maxstormie możemy wszystko wymieniać dowolnie i w każdym momencie, kiedy chcemy, dokładać pamięci, dokładać dyski SSD, NVMe i to po bardzo niskiej cenie. Natomiast Mac Mini jest to jednorazówka. Praktycznie, jeżeli nam się zepsuje po gwarancji, możemy wyrzucić go do kosza. Także wysoki koszt, taki podstawowy Maca Mini, to nie jest jedyny mankament, bo dochodzi właśnie serwis, a raczej brak serwisu. Te komputery są nienaprawialne. Praktycznie więc musimy przepłacać za dysk, na przykład, którego potrzebujemy tam za 2 lata, 1 tera, musimy go już kupić teraz. I to tyle słów o Macu Mini. Teraz mamy już wynik naszego testu. On jest trochę niższy, ponieważ tutaj działa w tle QuickTime Player oraz przeglądarka. W każdym razie wynik to jest 6341 w trybie multicore i 1475 w trybie single core. I teraz sobie to porównamy z osiągami Maca Mini. Wchodzimy tutaj na stronę i osiągi w trybie multicore. Przechodzimy do Maca Mini najnowszej generacji. I tutaj mamy Apple M1, Mini M1. Jak widzimy 7437, czyli jest on, powiedzmy, trochę szybszy w tym teście. Natomiast jak wiadomo, test Geekbench daje dodatkowe punkty za szybszą pamięć, która jest właśnie w Macu Mini. Natomiast teraz zrobimy sobie test taki bardziej konkretny programem Cinebench R23. I ten test już służy do konkretnego renderingu. Uruchamiamy sobie Cinebench,
No chwilę to potrwa, ale oczywiście tutaj na wideo skrócimy go ileś tam razy, żeby nie czekać bez sensu. Zapuszczamy sobie ten test. No, czyli mamy już nasz test ukończony i teraz sobie zobaczymy, jak ma się do chipa M1 w Macu Mini chociażby. I teraz tak, tu mamy 8095 punktów w trybie multicore i 1412 w trybie single core. I teraz sobie zobaczymy osiągi. Tutaj mam chipa M1 i widzimy tutaj 7508 punktów w trybie multicore i 1498, czyli wynika z tego, iż po prostu Intel i3 w zastosowaniach realnych, a konkretnie w renderingu jest no trochę szybszy od chipa M1 w Macu Mini. I teraz reasumując, no w tym momencie widać, że Intel i3 2100, jeżeli chodzi o procesor, jest to odpowiednik właśnie chipa M1. Mniej więcej jest to, można powiedzieć, to samo. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, tutaj wiadomo, że w procesorze 12 generacji, grafika wbudowana w procesorze 12 generacji nie jest kompatybilna z Mac OS i tutaj wykorzystujemy karty graficzne zewnętrzne. W tym momencie jest to RX 6600. Sobie tutaj zrobimy test naszej grafiki RX 6600. Jest to grafika ze średniej półki, może nawet niższej niż średniej półki. I zobaczymy, jak ma się to do chipa M1, w którym jest zintegrowana grafika. Oczywiście korzystamy z programu Geekbench i robimy tutaj test Metal w środowisku Metal. Chwilkę nam to zajmie. No i w Metascore mamy 84 078 punktów i trzeba tu zauważyć, że grafika RX 6600 może to być no następca RX 580, jest jakby 2 razy szybsza od RX 580, natomiast jest ona porównywalna z grafiką kiedyś topową RX 5700 XT. I teraz zobaczymy sobie, jak to się ma do osiągów grafiki w silikonach Apple'a. I tutaj mamy tak, znajdujemy sobie M1, no mamy Apple M1,
wynik 20 440, czyli nasza grafika jest w tym momencie 4 razy szybsza. Tu jest 84 000, a w chipie M1 grafika jest 20 000. 20 440. W innym teście 21 000. No w każdym razie jest tutaj ewidentnie 4 razy wolniejsza niż w przypadku tej grafiki RX 6600. No ale jedziemy dalej, znajdujemy sobie jakiś lepszy chip Apple'a. No powiedzmy Apple M1 Pro. I tutaj mam M1 Pro 39 758, czyli i tak jest on 2 razy wolniejszy w tym momencie. Szukamy coś lepszego. Apple M1 Max 64 708, już lepiej, ale no zdecydowanie wolniejsze niż nasz Radeon RX 6600. I teraz już zbliżamy się do topowego układu Apple'a, Apple M1 Ultra 94 583, czyli jest szybszy od RX 6600. Natomiast widzimy, że byśmy wzięli kartę RX 6600 XT, troszkę droższą, no to w tym momencie ma ona lepsze osiągi niż najlepszy chip Apple'a. No oczywiście tam do czołówki to jeszcze bardzo, bardzo daleko, bo no w czołówce mamy 6800, 6900 XT. To już są takie topowe karty. No i tutaj oczywiście karty graficzne RX 6600 są dostępne na naszej stronie. Jak widać, można je stosować no, w każdym praktycznie modelu Maxstorma, do którego się zmieści w każdej większej obudowie. Tutaj jest cena upgrade'u z RX 560, ale taka karta no, kosztuje w granicach 1500 do 2000 zł, zależnie od modelu, a więc nie jest to jakiś duży wydatek. No i teraz można to podsumować, a więc tak, no jeżeli chcecie złożyć jakiś niskobudżetowy komputer, to oczywiście procesor i3 2100F no na pewno nada się do wielu zadań, nie tylko domowych. Jest to bardzo tani procesor, na jego bazie można złożyć, można kupić u nas Maxstorma EC właśnie z tym procesorem, ze słabą grafiką, no, albo ewentualnie Maxstorm Boxa z procesorem i3. Jeżeli komuś jest potrzebna mocniejsza grafika, no to może wybrać sobie RX 6600. Także można to miksować po te ustawienia, albo słaba grafika i mocny procesor, albo słaby procesor, mocna grafika i tak dalej. Jest tu, no, otwiera to ogromne możliwości. I w stosunku do Apple'a możemy dowolnie sobie to zmieniać, wymieniać, dodawać również różne komponenty. No i myślę, że Was przekonałem do tego najtańszego chipa Apple'a 12 generacji, który mimo, że mało kosztuje, jednak ma spore osiągi. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku.